W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak zbudować idealny kwadrat z wykorzystaniem górnych form. Wytłumaczymy, jak dobrać rozmiar foremki do paznokcia oraz zdradzimy protipy, które pozwolą na wykonanie stylizacji w iście mistrzowskim stylu. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy Joannę Bandurską. Cześć kochani, nazywam się Joanna Bandurska i jestem instruktorem Indigo z Katowic. W dzisiejszym odcinku pokażę, w jaki sposób przedłużyć paznokcie w kształcie kwadrat za pomocą górnych form. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, zapraszam Cię do moich kursów online. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to metalowe kopytko, frez Indigo Cuticle nr 9 i 1 oraz frez Indigo Carbide nr 5. Cuticle Remover, drewniane patyczki, waciki bezpyłowe, nożyczki do skórek, górne formy kwadrat, pędzel Indigo Gel Brush dwustronny nr 6, fioletowy cleaner Wipe Off, Perfect Base, Acid Free Primer, żel Easy Shape Light Rose, pędzel Cupcake Brush, pilnik o gradacji 100/180, buffer o gradacji 100/180, Shea Elixir o zapachu matrioszka. Górne formy to prawdziwa rewolucja w naszej branży. Było już kilka odcinków na naszym kanale o górnych formach, będzie jeszcze więcej, ponieważ jest o czym mówić. Kochani, takiej rewolucji nie było od kiedy pamiętam. Przyspieszenie czasu pracy w przedłużeniu żelowym z 1,5–2 godzin do pół godziny, podczas gdy manikur hybrydowy wykonuje się dłużej? Naprawdę jest to szał. Dlaczego mielibyśmy zatem nie korzystać z takiego ułatwienia pracy? Dla osób, które jeszcze nie słyszały o górnych formach, to super kosmiczne wręcz przyspieszenie czasu pracy wynika z tego, iż nie musimy podkładać szablonu, ani go podcinać, ani go dopasowywać do kształtu płytki i również z tego, że nasze piłowanie jest ograniczone do minimum, ponieważ produkt rozkładamy sobie bardzo komfortowo wewnątrz foremki. Rewelacja! Zobaczmy, w jaki sposób będzie dzisiaj pracować Asia Bandurska. Pracę zaczynamy od wykonania manikuru kombinowanego. Na początku odsuwamy skórki kopytkiem. Wykonujemy bardzo delikatne ruchy, tak by nie sprawić dyskomfortu naszej modelce. Następnie sięgamy po frez Indigo Cuticle nr 9, czyli po ścięty stożek i usuwamy nabłonki. Frezarkę ustawiamy maksymalnie na 7000 obrotów, a frez przykładamy jak najbardziej płasko do płytki. Pamiętajmy, aby frez trzymać tak, jak idzie wskazówka zegara na tarczy. Tym samym frezem możemy dodatkowo zmatowić płytkę. Zmniejszamy obroty frezarki do 4000 i pracujemy jak wahadło, a więc od prawej do lewej strony. Taka forma matowienia płytki dodatkowo przyspieszy nam tempo pracy. Zmieniamy frez na Indigo Cuticle nr 1, czyli na łezkę. Robimy delikatną kieszonkę, a brzuszkiem narzędzia opracowujemy wały boczne. Robimy to 2 lub maksymalnie 3-krotnie, ponieważ wtedy nabłonek będzie już całkowicie usunięty. Możemy pracować w 2 kierunkach obrotów, tak żeby łatwiej nam było opracować obie strony wałów bocznych. Sięgamy po Cuticle Remover. Produkt ściągamy z pędzelka drewnianym patyczkiem i tak aplikujemy go bezpośrednio na skórki. Po minucie dodatkowo podpychamy skórki metalowym kopytkiem i pozbywamy się ewentualnych resztek nabłonka, których nie udało się usunąć frezami. Następnie neutralizujemy remover mokrą chusteczką i przechodzimy do wycięcia skórek nożyczkami. Staramy się zrobić to tak, by skórka została wycięta w jednym kawałku. Kiedy pracujemy na górnych formach, nie skracamy paznokci do minimum. U naszej modelki wolny brzeg jest nieco dłuższy, co sprawi, że będzie łatwiej nam wymodelować spód paznokcia i również to, iż materiał nie spotka się ze skórkami. Przechodzimy do doboru odpowiedniej formy. Idealna foremka dobrze zakryje z obu stron krawędzie boczne naturalnego paznokcia. Nie obawiajmy się tego, że nasza górna forma jest nieco większa niż naturalny paznokieć. Jeśli będzie zbyt mała, to materiał ucieknie po bokach. Nie możemy doprowadzić również do sytuacji, w której formę będziemy wpychać w paznokieć naturalny i dostrzeżemy, że brakuje jej na krawędziach. Kiedy formę mamy już dopasowaną, możemy przygotować paznokieć pod aplikację żelu. Standardowo rozpoczynamy od dokładnego odtłuszczenia płytki fioletowym cleanerem, również w okolicy skórek. Następnie nakładamy primer bezkwasowy. Przechodzimy do aplikacji bazy Perfect Base. Wykładamy kroplę na paznokieć i wcieramy ją pędzlem do żelu Indigo Gel Brush dwustronnym nr 6.
Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Teraz aplikujemy żel Easy Shape Light Rose do środka formy. Rozkładamy go do czwartej kreseczki, tak by stworzyć nasz idealny kwadrat. Easy Shape ma konsystencję galaretki, nie przesuwa się samoistnie w trakcie pracy. Kiedy rozkładamy żel, pamiętamy, aby najwięcej produktu znalazło się w miejscu apeksu, a najmniej przy wolnym brzegu. Pamiętamy również, aby zabezpieczyć ściany boczne i krawędzie. Praca górnymi formami daje ten komfort, że w każdym momencie możemy dołożyć sobie więcej żelu, jeśli wzięliśmy go za mało. Na początku, wiecie, to nie będzie oczywiste, jak ten żel rozkładać, trzeba będzie troszeczkę się w to wdrożyć, ale kiedy już to załapiecie, cała praca dalsza pójdzie jak z płatka. Dzięki dobremu rozłożeniu produktu skracamy nasz czas do minimum, więc im lepiej wykonamy teraz ten element pracy, tym szybciej skończymy nasze paznokcie. Przykładamy formę do paznokcia. Rozpoczynamy od skórek i dokładamy ją pod kątem mniej więcej 45 stopni. Upuszczamy formę i przytrzymujemy ją kciukiem. Uwaga, jeśli materiał wyszedł nam po bokach, to usuwamy go delikatnie pędzlem do żelu. Teraz czas na pro tip. Materiał przy skórkach warto przez kilka sekund przymrozić przy pomocy małej lampki UV. Taki zabieg pozwoli nam komfortowo zająć się spodem paznokcia. Żel, który wypłynął, usuwamy, a jeśli jest go za mało, to po prostu dokładamy porcję produktu. Utwardzamy od 30 do 60 sekund w lampie. Uwaga, jeśli wydaje się nam, że paznokieć jest zbyt szeroki, możemy wyjąć go z lampy po około 8 sekundach i zacisnąć. Nie musimy korzystać z zaciskarki, komfortowo zrobimy to palcami. Po zaciśnięciu ponownie wkładamy dłoń do lampy i utwardzamy żel do końca. Zdejmujemy formę, poruszając nią delikatnie prawo, lewo, aż sama odejdzie. Cleanerem Wipe Off usuwamy warstwę lepką. Robimy to zarówno od góry, jak i od spodu paznokcia. Sięgamy po pilnik i gradacją 180 opracowujemy docelowy kształt, nie zapominając również o ścianach bocznych, ponieważ przy górnych formach odrobina produktu może wyjść nam na zewnątrz. Usuwamy ją prostymi ruchami i od razu podpiłowujemy krawędzie od spodu tak, by były równe. Wykonujemy to z obu stron paznokcia. Pilnikiem pracujemy w sposób, który pozwoli zachować równoległość między krawędzią boczną a łukiem górnym. Frezem Indigo Carbide numer 5 opracowujemy okolice przy skórkach. Pracujemy na obrotach od 10 do 15 tysięcy. Jeśli chcielibyśmy stworzyć nieco krótsze kwadraty, istnieje ryzyko, że nasz apeks wyszedłby zbyt wysoko i trzeba byłoby go spłaszczać. U nas wystarczy kilka ruchów prawo-lewo, ponieważ wykonaliśmy dłuższą stylizację. Sprawdzamy od spodu, czy linia włosa prezentuje się dobrze. Możemy teraz wygładzić ewentualne nierówności, które pozostawił nam Light Rose. Pracujemy pojedynczymi ruchami, trzymamy stabilnie jedną i drugą rękę, tak by frez nie uciekał, a obroty frezarki ustawiamy na 15 tysięcy. Pamiętamy, aby w okolicy stresu umieścić wystarczająco dużo produktu, aby zabezpieczyć ten obszar, w którym naturalny paznokieć łączy się z przedłużonym. Jeżeli będzie tam zbyt mało produktu, narażamy całą naszą konstrukcję na pęknięcie. Pył wytworzony w trakcie frezowania odpylamy miękkim pędzlem Cupcake Brush. Podczas pracy możemy odciągnąć sobie opuszek, by frezem nie dotykać skórek. Teraz matowimy powierzchnię paznokcia bufferem o gradacji 100 na 180. Następnie spód paznokcia nabłyszczamy tip-topem. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Dlaczego zabezpieczamy również spód paznokci? Po pierwsze, dzięki temu cała nasza stylizacja będzie się przepięknie błyszczeć, a po drugie, w ten sposób chronimy spód paznokci naszej modelki przed zabrudzeniem. Wierzchnią stronę paznokcia oczywiście również zabezpieczamy tip-topem. Podjeżdżamy produktem pod skórki, a pędzelek z butelki układamy wtedy równolegle. Utwardzamy przez 30 sekund. Po wyjęciu dłoni z lampy czekamy minutkę, aż top przestygnie. Aplikujemy kroplę Shea eliksiru o zapachu matrioszka i delikatnie wmasowujemy ją w skórki. Gotowe! Tak prezentują się paznokcie w kształcie kwadratu, przedłużone przy pomocy górnych form. Widzimy piękny tunel i cienką linię włosa. Nasza stylizacja jest prawdziwie mistrzowska, a my, dzięki górnym formom, ograniczyliśmy piłowanie do niezbędnego minimum, ponieważ wystarczyło raptem kilka szlifów.
Sami widzicie, górne formy to już nawet nie przyszłość paznokci, ale teraźniejszość i ten, który nie wsiadł do pociągu i został na peronie, będzie niebawem gorzko płakać. Jeżeli szukacie kursu, aby nauczyć się tej techniki, zapraszam serdecznie na kursy indigonails.com, ale również zapraszam na kursy Asi Bandurskiej, która dzisiaj przyjechała do nas i pokazała nam swoją technikę pracy. Z pewnością będziecie w dobrych rękach, bez względu na to, czy wybierzecie naszą stronę, czy stronę Asi. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy już pracujecie na górnych formach, a może właśnie teraz szykujecie się do podejścia do kursu. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!